Dziś zabieram was do Ustki, miasta, gdzie możesz zjeść rybkę, opalić się jak skwarek i natknąć się na syrenkę, która ponoć przynosi szczęście. Ale spokojnie, dziś nie tylko plaża i gofry. Wyruszamy w podróż po Ustce, pełnej dziwnych opowieści, morskich klimatów i, no cóż, stawu, w którym ponoć straszy. Gotowi? Lecimy! Dzień dobry z Ustki, dokładniej to z Molo z Ustki, czytam falochronu i ogólnie mam takie same obserwacje w sumie jak w tej webie. Wszyscy tu mówią po niemiecku, to jest niesamowite. Niech nie zwyli was ta pogoda, bo jest 17 kwietnia, ale ma być dzisiaj 26 stopni, także jest naprawdę spoko. No i stąd zaczynamy sobie zwiedzanko. Ustka powstała w XIV wieku jako port morski Słupska i szybko zyskała znaczenie handlowe. W 1337 roku otrzymała prawa portowe od zakonu krzyżackiego, a w 1382 prawa miejskie. W XIX wieku dzięki rozwojowi kolei i budowie infrastruktury przekształciła się w popularny kurort i uzdrowisko. Przy samym wejściu na falochron wita nas ustecka syrenka. Syrenka jest ważnym punktem na mapie miasta. Wraz z łososiem trzymanym w ręce znajduje się również w herbie Ustki. Legenda syrenki istnieje w kilku różnych wersjach. W jednej z nich syrenka zakochała się w młodym rybaku, słuchając codziennie jego śpiewu. Gdy wypływał z portu, pewnego dnia jednak rybak nie wrócił. Syrenka do dziś czeka jego powrotu, wypatrując go w oddali. Latarnię zbudowano w 1892 roku jako wieżę przy budynku, który miał być stacją pilotową. Latarnia ma około 22 metry wysokości i zasięg światła 18 mil morskich. Tak sobie właśnie wyobrażałem ten dzień. Totalna chillera. Ale no ogólnie Ustka chyba ze 3 razy większa niż Łeba. No i jakbym miał sobie wybierać place na wakacje, to chyba jednak bym bardziej wolał wybrać tą Łebę. Mimo że tutaj w ogóle zagadał taki do mnie dziadzio, bo zobaczył aparat i się pyta o fotografię. I tam mówi, że miał jakieś radzieckie sprzęty i z nim chyba z 20 minut gadałem. Potem tacy starsi państwo też chcieli, żebym im zrobił fotki. Zrobiłem im fotki. No i to przełamało to, że słyszałem od rana tylko niemiecki język. Także są Polacy, o dziwo, w Polsce. Teraz idę na plażę. Cisza, spokój i tylko odgłosy lasu. Plaża spoko, ale wydaje mi się, że ta w Łebie lepsza jednak, bo szersza. No i w Łebie też nie było ludzi praktycznie w ogóle. No ale też była pogoda gorsza. Właśnie przed chwilą widziałem 2 żmije. Musiały się wygrzewać na ścieżce i pewnie uciekły, jak mnie zoczyły. Tylko słyszę, coś się przesuwa w trawie, patrzę, a tam główka, jedna większa i druga mniejsza. I mówię, o kurde. Także beka. Taki niesamowity spokój w tym miejscu. Tuż obok plaży, gdzie tam było pełno ludzi. Tutaj w lesie nie ma praktycznie nikogo. Super. Zjemy obiad i dalej będziemy zwiedzać sobie Ustkę. Ale jak na razie, pomimo że oczywiście ja nie widziałem tam wszystkich atrakcji w Łebie i tak dalej, no bo to są jednodniowe wypady, to Łeba bardziej mi się podoba, bo jest spokojniejsza. No i taka urokliwsza bardziej, co nie? To jest takie trochę większe miasto, po prostu z dostępem do morza. A tam jest miasteczko, gdzie masz te takie wąskie uliczki i tak dalej. No ale na razie widziałem troszeczkę, więc zobaczymy, jaki będzie oficjalny werdykt. Także lecimy dalej. W 90% kolega przed nami to zaskroniec, niejadowity wąż występujący w znacznej części Europy. Jest on niegroźny dla ludzi. Jest to gatunek chroniony, a od kwietnia do maja trwa jego okres godowy. To chyba jakiś okres godów. Właśnie wracamy z nadstawku upiorów i chodząc sobie po tych lasach, to bardzo polecam patrzeć pod nogi, bo widziałem już 5
żmi, z czego tą przed chwilą, co wam pokazywałem, to była dosyć spora. Także tak, to chyba jakiś okres godowy musi być, nie mam pojęcia. No więc byliśmy właśnie nad tym stawkiem upiorów. Z nim jest związana bardzo ciekawa legenda o zjawach, którą wam oczywiście doczytam z ofu, bo przeczytałem ją, ale już ją zapomniałem. Także łapcie. Legenda mówi o niespokojnym wieczorze, podczas którego zakończywszy biesiadę, dziedzic z Rędowa wraz ze swoją rodziną wbiegł do wozu i pognał woźnicę, aby ten najkrótszą drogą zabrał ich do domu. Mocno zmęczony woźnica, otumaniony przez światło prowadzące go wprost do stawu, jako jedyny przeżył i nie utonął wraz z wozem. Woźnicę oskarżono o zabójstwo, ale sędzia dał się namówić na zbadanie miejsca zbrodni o porze, w której rzekomo ukazywały się upiory. Po dłuższej chwili upiory ukazały się, potwierdzając niewinność woźnicy i mocno uświadamiając swoją obecność wymiarowi prawa. Wracając się do centrum, minąłem stare portowe budynki. A chcąc nagrać otwieranie kładki, zostałem zauważony i pan operator zrobił nam żart, zamykając szlaban. Kładka natomiast otwiera się niezwykle długo. Szybki obiad w restauracji Meduza i obowiązkowy spacer po promenadzie do pomniku Chopina. Tak wygląda nocleg za stówkę w Ustce. Na poddaszu. Małe, bo małe, ale na jedną noc to jak za stówkę to spoko. Po odebraniu pokoju lecimy złapać zachód słońca. Coś nie mam szczęścia do tych zachodów słońca, co nie? No teraz jesteśmy punktualnie i zachód wygląda tak. Nice. No, ale przynajmniej chill na plaży jest z książeczką. Chociaż trochę nagrałem ziomeczka, co jeździ na wodnym skuterze. O, na tym. No, ale to na luzie, bo mam w sumie lepsze ujęcia, także teraz wlatują. Wieczorna Ustka ugościła mnie spokojnym morzem i widokiem pływających chmur. Korzystając z tej chwili spokoju, chciałbym Was zachęcić do aktywności. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, śmiało zrób to teraz. Jeśli masz jakieś pomysły, jakie miejsce powinienem odwiedzić, śmiało pisz w komentarzu. Mam nadzieję stworzyć tu społeczność chętną do dialogu oraz ciekawą świata. Jesteśmy w kontakcie.
Sarna lol. No totalnie już jestem w lesie i se przebiegła.